Dobra, wyłażę. Ło. Świeże powietrze. W namiocie jest jak w ukropie. Ło. Ale przyjemnie, daj się napić. Perliwa, po czesku gazowana. Dziękuję. Film zmontowany. Yes! 2 godziny, prawie półgodzinny film. Muzyka, wszystko, przejścia, nie to, że taka jakaś tam lipa. Posprzątaliśmy po sobie, poza odgniecioną trawą na tym boisku, którego dawno nikt nie używał. Nie pozostawiliśmy oczywiście nic, żadnych śladów i ruszamy. Zapraszamy na kolejny dzień z naszej wielkiej misji zobaczyć największe fale w Portugalii. Wróć, na świecie! Tam mamy jechać od Rokowice, ale możemy też na autostradę i pojechać do Starego Miasta. Zdradzę Wam, jaką mamy mini misję w Czechach. Dzisiaj udajemy się właśnie do tego miejsca, będziemy próbować. Nie ma daleko, bo niecałe 30 km stąd, ale różnie to bywa. Ala o tym nie wie, powiem tylko tyle. Jedziemy do zoo. Ale hola. Znacie mnie trochę, to nie jest takie zwykłe zoo. Myślę, że Was zaskoczy i Wam się to spodoba i Ali. A jak będzie boomersko, to dajcie też znać. Lecimy. Nauczeni wczorajszym doświadczeniem, przy takich krzyżówkach, gdzie jest droga na wprost i w lewo, ale tam jest szybsza droga, chcemy się udać nie do tego następnego miasteczka, tylko za tym. Ale tam jest droga szybkiego ruchu, więc jest wielce prawdopodobne, że tam auta skręcają i jadą właśnie na Stare Miasto. Ala podjęła szybką decyzję, powiedziała: tato, tutaj do tej szybkiej drogi idziemy, więc idziemy. Mamy około 500-600 metrów do rozwidlenia, żeby się do niego dostać. I tam jest zakręt, no i znowu zobaczymy. Jak zwykle. Cała ta wyprawa jest pod tytułem zobaczymy. Daleko nie uszliśmy, ale trzeba jakieś śniadanie skubnąć. Ala, co ty masz? Bułkę i sodę limonkową. Okej, ja mam drożdżówkę taką, widzę, z makiem i jogurt. Ile zapłaciliśmy, bo to interesuje naszych widzów. Ile takie śniadanie kosztuje nas? 104 korony, czyli 20 zł niecałe? 18. No. Tutaj dzisiaj zmierzamy. Stare Miasto, prosimy. Znowu jesteśmy przy wylocie na autostradę. No tutaj nie wolno za tym znakiem się zatrzymywać, ale jesteśmy na takiej krzyżówce. No i stamtąd samochody tu spokojnie skręcają, no i stamtąd też jeszcze skręcają. Mamy znak Stare Miasto. Trzymajcie za nas kciuki, nie? Tak. Jakiegoś w ogóle dzisiaj napięcia nie czułem i tak, że ma się tak poukładać, tak jak ten pierwszy nasz kierowca mówił. Wy nie myślcie, że tam macie pojechać. Wy już myślcie, że tam jesteście. I zawiozą nas pod samo zoo. Pierwszy samochód, pierwsze w ogóle pomachanie do kogokolwiek. Nie? No, jesteśmy. Pomachamy im, co? Dziękuję.
Kurde, tak się zaaferowałem, że zgubiłem mikrofon, a oni już odjechali. No nie ma ich na stacji. Ja pierniczę, ty Ala masz swój? Nie wsadziłeś w jakieś dziwne miejsce tutaj? Gdzie? Nie wierzę, jak świat sprzyja. Ja cię kręcę. Tu spadł jakoś tak. Tu spadło, tu się wcisnęło, a nie w samochodzie. Tylko magnesu nie ma, bo magnes, ale to nic, ja mam inny zapasowy, a tu jest klips. Ja cię kręcę. Ale mam i tak zapasowe mikrofony, spokojnie. No nic, magnesik tylko odleciał. Bo trzeba uważać, jak się wsiada do tego, do samochodu, żeby nie zahaczyć o coś. A z tymi takimi bagażami ciężkimi, no to jak nie otwierałem bagażników, to nie jest łatwo. Ja to muszę znowu nakręcić. Tutaj między tą kostką brukową znalazłem takiej wielkości magnesik, jak paznokieć u małego palca. Jest. Nic nie zgubiłem. Przestroga, Michał, przestroga. Jak szybko tutaj dojechaliśmy, to pojawił się kolejny challenge. Znaczy, no nie pojawił się, po prostu chcieliśmy się wykąpać. Byliśmy w jednym pensjonacie, no i tam pani powiedziała, że nie byłoby problemu, ale wszystkie miejsca są zajęte i nie ma wolnego pokoju, żeby się gdzieś wcisnąć i prysznic wziąć, bo jest zaraz obok tego zoo, do którego zmierzamy. Podeszliśmy tutaj 300 metrów dalej do następnego pensjonatu i pani starsza też bardzo miła i rozłożyła ręce, mówi, że wszystko jest zajęte, bo są wakacje. No i nie ma nawet kogo się zapytać, bo wszyscy wyszli po prostu, bo tak to by powiedziała, że moglibyśmy u kogoś nawet pewnie się wykąpać. A ona nie ma dostępu do tych pokoi. No ale nic. Kolejny challenge. Jest za 5:12, więc środek dnia. Film zmontowany. Jesteśmy na dobrej drodze, nie? Tak. Amen. Szybka zmiana koszulek. Zrobiliśmy króciutką toaletę. Niestety nie udało nam się jeszcze wykąpać Uniko, ale to zmierzamy dzisiaj, zrobimy. Zaczynamy tutaj w Kowo Zoo, czyli w takim ciekawym zoo. To zaraz wam pokażemy, ale najpierw takie małe terrarium jako druga atrakcja w tym samym miejscu. Bijamy. Zobacz tutaj, jakby ci taki naokoło szyi się zaplótł. Który wolisz, żółty czy Żółty, ładny. brązowy? No pod kolor byś miała do tej bluzki akurat, do tej koszulki. Akurat. Wiadomo, Ale mega wielki. mało miejsca. Jestem taki, Jezus! Wiadomo, mega mało miejsca. No właśnie. I jak szybko weszliśmy, tak szybko wyszliśmy z tego terrarium. No w sumie nie wiem, czego się mogliśmy spodziewać, ale no może lepszych warunków. Ja byłem w Anglii w takim terrarium i tam tarantule to na ręce nawet przynosili. Były w takim dużej przestrzeni, ale to jak wspomniałem, jak weszliśmy, tak wyszliśmy, bo Ala od razu zauważyła, że to męczą się te zwierzaki i nie chcemy patrzeć nawet na to, bo to przykra sprawa jest, prawda? A do zoo też nie chodzimy, a tym bardziej do jakiegoś delfinarium. No każdy ma tam jakieś sumienie, ale do tej pory, ja kiedyś tego nie rozumiałem, bo miałem taką głowę trochę zamkniętą i szedłem, bo atrakcja. A teraz się zastanawiam, czemu jakby wspieram takie inicjatywy, że ktoś siedzi w klatce. Parę lat temu, jak doświadczyłem safari, to już nie ma powrotu, nie chodzę do zoo. Zobaczcie, jak wyglądało to zoo. Takie, Jezus! Witajcie na terenie Kowo Zoo w Starym Mieście w Czeskiej Republice. O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego to zoo jest takie nietypowe? Zobaczcie tutaj obok. Zoo stworzone ze złomu. O ja! Zobacz, jaki bizon za tobą, Mala. Ja! Fajny. A kuku. Zardzewiałe. One serio są takie duże? Wiesz co, nie wiem, czy to jest w skali 1:1. Przeczytaj tam. Nie, taki to chyba nie. Co ty? Zważymy się, Ala. Zobaczę, ile waży z plecakiem. A jak razem staniemy, to będzie więcej niż 200? Chodź.
Ile ważymy? 167 jakoś. No. Nie ma tragedii. Teraz ja schodzę. Ile z plecakiem? 62. No to zobacz, ile plecak waży. To ten plecak waży 10 kg? Teraz bez plecaka. Chwila prawdy. No 10 kg. Chwila prawdy. To czekaj, to ja też zrobię chwilę prawdy. Plecak waży? No 20, tak jak mówiłem. To 90, 89. 89. Jak jest? Fajnie. Przynajmniej zwierzaki się nie męczą, prawda? No, chociaż tam w tamtym terrarium to się męczyły do tego. No, ciężko było na to patrzeć, bo wszystko tak pozamykane. No, Niezbyt ciekawie. ja myślałem, jak kupowałem bilet, że to jakieś tam pająki tylko będą, ale... No, przykre. O, jak fajnie. Niezłe te zwierzaki tu, nie? No, fajne. Ciekaw jestem, co to w ogóle tutaj jest. Ciężko powiedzieć, jakiś taki chyba dziki pies. I używane są te brony. Tak mi się wydaje. Nie jestem chraworac brambor. No, brony chyba. Tu jest owca i kombajn. Chcesz sobie usiąść na nim? A można? No można chyba. To zostaw plecak i wskakuj. Everything's so bright. 기다려와 지금이야. Turn Mam off your wejść? phone and off your mind. Look at you so bright. 멈출 수 없어 지금이야. Oh, I'll take you to the moon. Come on up, enjoy your ride. Oh, I'll take you to the moon. Just be ready. Ciekawe sobie to rozkminili, bo tutaj skup złomu i przerób wszelkiej maści metali, samochodów trwa w najlepsze. Ale kupa złomu. Nie? No, Tutaj kogoś fantazja dosyć mocno poniosła, bo oprócz takich krokodyli i zwierząt, jakie wcześniej widzieliśmy, jest zbiór różnych złomów. No, jakieś widzę wielkie silniki, autobus nawet, z paletami w środku, żyrafy, tramwaj, dźwig, samolot. Co tu nawet jeszcze drzewo. widzimy? Proszę? Drzewo z kutkami. Aha, drzewo z kutkami, no. Ale fajne. Są jakieś niedźwiedzie, grizzly. Można tu wsadzić głowę? Chyba można. Chyba cię nie zna. A, nie zamknie się? Ale fajne tutaj detale są nawet. Zobacz, takie wąsy No, przyspawane. były jakieś takie... Tak, jakby. O! Cała ręka? Ła, Pomyśl sobie, że nie boli i nie boli. dalej boli. A to co to jest? Zabawka dla dzieci? Nie no, to Koło śmierci. chyba taki jakiś... No to się obraca wokół własnej chyba osi. Wejdź i spróbuj. Takim Rolls Royce'em z mamą jechaliśmy do ślubu. Fajny. Silver Shadow. Dokładnie takim. Pogłaskaj go. Wygląda jakby miał łuski. Jakby co? Jakby miał łuski. Jak ryba.
Nawet nie wiem z czego to jest, jakiś taki blaszek zrobiony, ciekawe. Tu wiatrak. Chłodzi uszy. Nawet ma szybę rozbitą, jakby go zdeptał. Cała scena jak z filmu, prawda? No? Oglądałeś Transformersy? Nie. Ja też nie. Chodzimy do środka? Idź zobacz, no. No, co tam widziałaś? No taki stary samolot. Aha. Taki mały. Wchod, wychod. Labiryncie z opon. Byliśmy kiedyś w labiryncie z czego? No chyba z tak... ze śniegu. Z lodu, no. I ja byłam jeszcze w takim z żywopłotu w ogrodzie świateł, ale to nie miało kompletnie sensu, bo był taki niski, że wszystko było widać. Ha. O! Jesteśmy u wyjścia. Juuu. Trudne to nie było, ale fajnie. Dziadkowi pokażemy, Jurkowi. No. Jak będą oglądać, to mama mu pewnie pokaże. No, wciskasz chyba sprzęgło, bieg do przodu i gazu. Nie wiem, gdzie jest gaz. Samochód jak z filmu Mad Max. Jedna z moich ulubionych serii. W Dubaju, między Dubajem a Abu Dhabi jest taki zjazd dla samochodów i tam są te wszystkie wykupione dokładnie z filmu repliki, prawda? Tak, byliśmy. Zamknięte. Dawaj, jedziemy. Ty to z tym plecakiem to mnie definitywnie przeważysz. Sam plecak by cię chyba przeważył. No może nie. Jakbym ja ubrała twój plecak, a ty byś był bez, to byśmy byli w miarę równo. Dobra, ciśniemy dalej. Chodź. Wstawaj, wstawaj, nie udawaj. Transformers. Podnoś się. Z tym W plecakiem. głowie się teraz zakręci. A, tu taki bar jest, nie? No, Dokąd jedziemy? chyba Siadaj tu za kierownicą. O. Proszę. Krowa, kura, kaczka, świnia, drób, kaczka, owca, koza i świnia z Afryki. O, jest taka maszyna, znowu taka podobna maszyna obrotowa, jak moja babcia używała. No tutaj jest dosyć wiekowa. Gdzieś tam babcia czuwa. Zdrowie! Dziękuję. Wprost na... Tu są jakieś starodawne kombajny jeszcze. Idziemy do wyjścia. Co ty myślisz? Do wyjścia. Jestem za. Zjemy obiadek i spróbujemy wgrać w filmik. Planeta. Udało mi się ale namówić, bo już zmęczona jest, abyśmy wyszli tutaj na taką platformę widokową. Ledwo idzie. Jak byliśmy z mamą na Bali, to byliśmy na takich wodospadach i tam był taki długi, szklany most. No i mama stwierdziła, żebyśmy przeszły przez ten most. I on był taki szeroki i taki cały szklany. I ja się bałam, bo była mega przepaść i jeszcze padało i było ślisko. No w końcu mama mnie namówiła,
I ja tam normalnie przy tej barierce tak szłam, żeby tylko do końca i żeby się nie poślizgnąć. Ale udało się wszystko. No tak. I później jeszcze były taka ślizgawka, że się w takim pontonie jechało. Po takim jakby sztucznej trawie. I to było fajne, bo było mokro i się fajnie ślizgało. Takie atrakcje na Bali, tak? Tak. A to tu nawet jedzie ta kolejka. Nie chcemy się? Chodź, 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 chodź. Chodź. No idę. I koniec! Zakończyliśmy naszą dzisiejszą mini wycieczkę do Kowozo. Zapominam to, czy Kozowo, Kowozo, Kozo od kozy coś, nie? Kowoza. I jak Ci się podobało, nie podobało? Jakieś wrażenia? Tutaj super. Z tymi zwierzętami ze złomu i w ogóle. Trochę w tym terrarium tak średnio, bo miały te zwierzęta straszne warunki. No ale ogólnie fajnie. No, mi się też podobało, bo nietypowe takie ZOS zrobione po prostu ze złomu. Idziemy się coś posilić, dajcie znać w komentarzu, że Wam się podobało, ale to jeszcze nie jest koniec odcinka. Pamiętajcie jeszcze live'y o 22 na YouTubie, 22:30 na Insta. No to lecimy za Wi-Fi. Czujesz Wi-Fi w powietrzu? Chyba tam. Tam? Dobra, Tak. to idziemy. Zdecydowaliśmy z Alą, gracja, ja nie wiem w jakim języku mówię, dziękuję, że uderzamy po prostu w niewiadomą. Nie wiemy, czy zostajemy w Czechach, czy jedziemy na Austrię. Napiszemy Brno lub Wiedeń. Co będzie, to będzie, nie? Tak. Pogoda. Przygoda trwaj. No i startujemy. Brno lub Wiedeń, prosimy. Tu mamy taką drogę i tak żeśmy wykminili, stamtąd dużo samochodów jedzie. I tu jest opcja, że tu się mogą zatrzymać. A tam mamy właśnie znak na Brno. No i jedziemy już z następnym naszym przyjacielem. Ma na imię Bohumil i jest architektem, tutaj pracuje w jakimś biurze w Brnie i ma tam coś do załatwienia. Ale coś mi się wydaje, że on nas specjalnie wiezie, nie? No coś takiego. Tak mi się wydaje. Tak, jedzie, lubi podróżować i nas zawozi, a to jest ponad godzina drogi do Brna. No i staliśmy 20-25 minut, ludzie machali, ale wiem o co machali, bo ona wytłumaczył, my w ogóle staliśmy na złej drodze. This is Bohumil. That's awesome. Thank you, brother. Thank you so much. No problem. That was so kind, Bohumil, that you took us all the way. It was an hour and a half. I wish you all the best and good health for your grandpa. Thank you very much. Okay? Thank you. Thanks, man. Maybe we will meet sometimes. Sure. Follow me on my Instagram. I will follow. Thank you very much. And remember what I told you, how to deal with if someone is ill. Maybe that will help you. That was very kind, man. Thank you. Thank you. Ledwo się zatrzymaliśmy i już tu się piesek przykręcił. O Jezu, nie. Jaki i tutaj pod szafą chowany. I Biedronka tutaj nawet siedzi mi na nodze. Paruwa. Aleś jest fajny. A ja tylko chciałem wam powiedzieć, przycupnę sobie tutaj, piesek nas liże, jak ten wszechświat działa. Stanęliśmy w ogóle przy tym zaraz Kowozu, no i myśleliśmy, że to jest świetna miejscówka, bo tam miejsce do zatrzymania było fantastyczne dla samochodów. Ale wszyscy jakoś dziwnie machali. No i dopiero się przekonaliśmy, jak 20 parę minut później, chociaż nam się wydawało, że całą wieczność czekamy, zatrzymał się właśnie Bohumil.
i w ogóle nam powiedział, że źle stoimy, że to ani na Wiedeń, ani na Brno, bo są jakieś roboty drogowe, ale on ma tyle czasu, że on nas zabierze. I on gdzieś po drodze był w połowie drogi między Starym Miastem a Brnem, mówił mi, że on tam mieszka. No i wynika z tego, że nie dość, że nas zabrał do Brna, to po drodze jeszcze Ala spała. Ja wysłałem kilkanaście, no może nie kilkanaście, z 8 chyba wiadomości do różnych ludzi z Couchsurfingu, czyli dla tych, co nie wiedzą, to jest taki serwis, że ktoś was gości u siebie za darmo. I ja z tego korzystam. Rzadko to w sumie działa w dużych miastach. No i się odezwał jeden pan, który podróżuje też z córką, ale akurat u niego ktoś jest. I zaoferował podłogę, ale za chwilę się, też byłoby spoko, ale za chwilę się do nas odezwał jakiś Otto, który ma 131 referencji, a powiem wam, to jest bardzo dużo, bo nie każdy daje referencje, ja mam może chyba z 8, no a to musiał chyba ze 400 osób. O, pieseł poszedł ogniem. Poszedł do parku. Napisał, że nie ma problemu, nas może ugościć. No i że za pół godziny będzie w domu. Jak ja to usłyszałem i dostałem adres, to Bohumil się zapytał, gdzie nas ma podrzucić. Powiedziałem mu, no tak już mi głupio było, bo chciałem gdzieś, to w ogóle z drugiej strony Brna jest, bo my wjechaliśmy od wschodu, a to jest północny zachód. No i dałem mu tą ulicę, on powiedział, że wie, gdzie to jest. No i nas tu właśnie przywiózł jeszcze ponad 20 minut przez samo Brno. No i jesteśmy i zaraz poznamy Otto. Ale jesteśmy zmęczeni, nie? No, ja już też czuję, że jestem zmęczony. Nie wiem, czy jutro odpoczniemy, chociaż ja zawsze tak mówię, że odpoczywam albo odpoczywamy i się kończy na tym, że coś robimy. No, ale dzisiaj może prysznic. O. Ale ty chyba nie masz mikrofonu włączonego. Mam. Tak, sprawdzam. Trochę jak we Włoszech. We Włoszech. Nie wiem, czy to nie ten dom. Kto by się spodziewał, że wylądujemy na festiwalu Planet w Brnie dzisiejszego wieczoru. Co roku odbywa się tu festiwal właśnie Planet. Jest tu planetarium w Brnie, mnóstwo ludzi, zaraz wam to pokażemy. You don't mind if I can introduce you? Okay. This is Otto, friend of mine who actually, was so kind that he's hosting us. A, po polsku powiem jeszcze, że to jest Otto i on właśnie jest tym naszym gospodarzem. Thank you, Otto, for hosting us. No problem. That's very kind. And Alicja ma koszulkę normalną, bo z tymi misyjnymi już jej nie siedzi. Let's have a look around. No i tutaj mają też jakieś kino plenerowe dzisiaj przedstawiać. Nie wiem, o co tu w ogóle, tak naprawdę jaki jest program. Wiem, o co chodzi, no bo co roku się tu zbierają, no i pokazują te różne planety. Na pewno nie możemy, Ala, zgubić Otta. Bo nie mamy numeru, mamy tylko adres. To jest super interesujące. Tutaj jest nasza niebieska planeta, jeżeli ona tak wygląda, a tutaj zwróćcie uwagę. Planeta Ziemia bez wody. No a tam oczywiście czerwony Mars. Chyba. Tutaj jeszcze są dwie planety. Ciężko na razie zidentyfikować. Różowy księżyc. Nie jestem jakimś specjalistą planetarnym, ale to mi wygląda na księżyc. That looks like a moon, right? So we can see the moon from the another side. Ale fajnie, że tak ludzie się właśnie zbierają. I my też. Nie? Pierwszy raz nie jesteś w koszulce zobaczyć największe fale, a ja pierwszy raz nie jestem w czapce. Jeszcze Jakie zmiany? zmiany są konkretne. Jak w życiu, potrzebne są zmiany. No i tu nas jeszcze host Otto. Trochę mu przyświecę. Rozmawiamy tutaj o tych wszystkich planetach. Mówi, że to co roku się to odbywa. Co roku dodają planety. Była najpierw Ziemia,
później druga Ziemia, Słońce, Księżyc i jedna to nie wiem czy to Jowisz jest, nie ma tam napisane, ale ciekawie, o, zaczyna się chyba sens. Witam na... Otto powiedział nam, że niedaleko Brna znajduje się taka miejscowość, raczej miasteczko czy wioska Westunice i stamtąd pochodzi ta oto wielka pani. No, oświetlenie teraz jest słabe, to jest oczywiście replika i powiększona wiele razy, ale ten posąg datowany jest na 27 000 lat i było znaleziony ten posąg właśnie tutaj niedaleko Brna. Tutaj jest taka symulacja, że można sobie podnieść, ile by ten sam ciężar ważył na różnych planetach. Na Saturnie 23 kg, na Księżycu 3,3 kg, na Ziemi 20 kg, na Marsie 8 i na Wenus 18 kg. Więc chyba najlepiej na Ziemi. Nie, na Księżycu. Najlżej. Najlżej się żyje na Księżycu w takim razie. Symulacja, ile byśmy ważyli na różnych planetach. Jest od 3 gram na komecie Haleja, Wenus 48 kg, Mars 20, a gdzie jest Ziemia? Jest Ziemia, 53, czyli się zgadza. A na Słońcu byś ważyła 1,5 tony. Jupiter 140 kg. Dobra, a teraz ja. Ile mnie interesuje, ile na Słońcu bym ważył? 2,5 tony. 2,5 tony, a na komecie Haleja 4 do 5 gramów. Pluton 6 kg. Spoko, jak coś to się przeprowadzam na Merkura.